Witamy serdecznie hodowczynie i hodowców. I taki czas jest dzisiaj. Jest piątek, ostatni dzień przed ostatnim lotem na gołębie stare. Przywitaj się ładnie. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie i hodowców. Tak, Hasłem dobry lot. dobry lot. Więc będziemy mieli teraz ostatni lot. Maraton. Dzisiaj mamy koszowanie, tak? Tak. Dzisiaj koszowanie. Ile gołąbków koszujemy? Między 15 a 20. Okej. Jeszcze zobaczymy. Jeszcze będziesz się przyglądał. Tak. Dobrze. A tymczasem pójdziemy sobie chyba do młodego gołębnika, bo tu wieje strasznie. Przez bojlerkę na skróty. A, bo zamknąłeś wszystkich w bojlerce. No, przejdźcie, bo będziecie się stresować. No, czekajcie. Halo? Halo, halo? No, to powiem trochę się nazbierało młodzieży. Nie jest tak dużo nasz. No. W zasadzie to dlatego 160 gołębi. jesteśmy... Ile tu jest głębi? 160 gołębi. 160. 160. No 155, nie wiem, bo ja nie liczę. Okej. Dzisiaj widać, że jeden doleciał, tam właśnie dojada. Codziennie coś dolatuje. Czyli to są te, które zbudziły się koło domu. A właśnie, zacznijmy od tego, no bo jesteśmy w gołębniku młodych, bo ty jeszcze nie robiłeś żadnej wywózki. Czyli nie wywoziłeś jeszcze w tym Nie. roku gołębi, No, jeszcze nie. Jeszcze nie były na żadnym treningu. ale Trening planujemy tak po zakończeniu ostatniego lotu, po ostatnim locie na stary, czyli po maratonie, gdzieś tam z tydzień później. można około powiedzieć, że za czwartego, tydzień. No za tydzień, czwarty, tak piąty. Za tydzień będzie pierwszy lot. A jaki dystans chcesz im zrobić? Ja tak jak zawsze zaczynam tam 5 km. Ja wiesz, widziałam na TikToku, pokazywałam ci film, że pan robił lot z 8 metrów, czyli miał w koszu gołębie No tak, i na wiem, podwórku wiem. puszczał i no to też tak można by było wypróbować. Nie wiem, czy to było dla żartu, czy to było tak na ale to też taka inna perspektywa, że Nie, można... jak mam po prostu łapać 150 moich, czy tam 160, bo nie wiem ile ich jest wszystkich, nie liczę ich. Widzę, że dolatują, jak coś tam, bo ja musiałem ostatnio pogodzić, bo okazało się, że one są tutaj mocno poszone przez szeregu ptaka i one się niektóre to nawet bały się wychodzić, więc musiałem dostać trochę chorągiewki, ale dość dobrze latają. Chociaż pierwszy moment to mnie przeraził, bo było ze 40 nilotów, w ogóle pod gołębnik mi się chowały, pod schody, gdzie mogły, tam się chciały schować. Znaczy się one nie latały, one biegały, szalały, w ogóle nie zachowywały się jak gołębie. Przede wszystkim nie no właśnie, bo nie latały grupą. Jak się rozpierzchały, to nawet się gęsi ich bały, które leciały. Teraz latają grupą. Także coś już Czyli już pierwszą umiejętność posiadają. Nie no, już latają jakieś 5-6 dni tak grupą, zaczęły łapać się. Dość dobrze to wygląda. No. A czy to nie jest trochę za późno, że dopiero będziesz je dawał Ale na... one były otwierane wcześniej. Ale nie mówię o tym, że tylko o tej wywózce. Czy to nie będzie za późno? Ale dlaczego za późno? No, żeby jeszcze potrenowały, żeby je jak najwięcej razy wywieźć. Ja uważam, że raz je wiozę na 5 km, drugi raz znowu wiozę na 5 km. Już po prostu nie będę wypuszczał koło domu, tylko wiozę je przez tam 5-6 razy czy 7 razy i będą wywożone już, nie? No dobrze, ale to teraz Tu jeszcze wracając... jest 10 gołębi takich po prostu późniejszych, co tam wychodzą, może z 1,5 tygodnia nie ma. Aha. Ale one też już latają, już się nauczyły latać z tymi wszystkimi, jak to się mówi, obiegłokami. No. A powiedz mi teraz odnośnie, bo dlatego przyszliśmy do młodego gołębnika,
żeby pokazać nasz sezon tegoroczny, znaczy się twój sezon tegoroczny, bo w tym roku nie masz takich dobrych wyników jak w poprzednie lata. No ale to jest spowodowane tym właśnie, że tu teraz jest tyle tych młodych, bo wycofałeś swoje czołowe. 12 najlepszych gołębi, można Tak. powiedzieć, które tam fajnie latały, robiły fajne czołowe konkursy. No, No dobrze, wycofałeś je do rozpłodu, czyli generalnie No, w wychowałem po nich młode. w moim mniemaniu zachowałeś się rozsądnie. Nie szedłeś tylko po to, żeby tylko zdobywać kolejne trofea, tylko po to, żeby zachować linię. No nieraz trzeba ciągłość, się nie? tak lekko No to- odpuścić, żeby po prostu się nie samemu człowiek jak hodowca nie zagubił, nie? No bo można by było się wyzbyć tych ptaków, nie? No dokładnie, a tak. A tak będzie, więc tutaj słuchajcie, jest nadzieja z tych 12 w tym roku wycofanych. To już jest część tych ptaszków, są ich dzieci, więc No, to będzie. W tym roku wycofałem 12 i w zeszłym roku wycofałem 6, czyli z 18 No, gołębi no, w końcu są, no wychowałem w końcu gołębie, no bo No tak, no bo jak latasz tymi gołębiami na podobieństwo, to nie chowasz, bo lecisz na sucho, więc nieraz się udało nie ma- przełożyć coś, ale nie zawsze, no po prostu tak było, że nie zawsze się udawało przekładać, nie? no ale no to widzisz, no to w sumie, bo tak no trochę ci smutno, bo nie wchodzisz na wszystkie podia, nie rywalizujesz aż tak ostro jak w poprzednich latach, ale robisz, że tak powiem, zapasy, nie? To No. więc powinieneś sobie pogratulować, że wbrew własnemu egu. Znaczy to bolało przez Po- chwilę, no tak. bolało, bo te loty jak nie wychodziły i tamtych gołębi mało co próbowało zastąpić. Tak jak te wcześniejsze lata, jak coś tam latało, fajnie latało, przychodziło czołowo. No to zbrakło tego. Były takie ciężkie depresja hodowcy, jak ja to nazwałem, nie? Depresja lotowa hodowcy, nie? To ty było, mówisz że depresja, a ja Ani rozmawiałam mamy, ani taty, mówię, to już nie było dzieci później też. Ja no i rozmawiałam z jednym klientem i właśnie mu mówię, że w tym roku masz słabszy sezon życia i mówię, że wychodzisz taki przybity i ten, a ten pan mówi do mnie, no tak, bo jak się z wysokiej drabiny spada, to boli. No boli, niestety, nie? No, ale już- Nie jest źle, powiem, o tak. No ale taka jest kolej rzeczy, prawda? Były jakieś tam nadzieje, człowiek robi sobie nadzieję, że będzie dobrze, że jednak jak te wycofają gołębie, że te co pozostały je zastąpią, nie? No okazało się, że Nie dały niestety rady. mniej. Rocznych co prawda dużo gołębi jest, może nie jakoś czołowo biją, ale zrobiły maraton, zrobiły 3500. Coś tam się córka naszej gwiazdy się zaczęła pokazywać, już tam pomału do przodu się przypięła. Jeszcze tam jeden rośniaczek też się zaczął pokazywać. No jest to nadzieja na przyszłość i wiadomo, że może nie do końca zrobiłem wszystko tak, jak powinienem zrobić, bo jednak kolegów, których prowadzę, którym tam porozpisywałem, oni super lecą. Ja jeszcze tam 2 rzeczy próbowałem u siebie, no ale tak po prostu jest, bo chciałem się przekonać. Czyli skutek był niezadowalający. No nie, tej rzeczy. akurat No dobrze. Nie, No ale wiesz, po że prostu to... wiadomo, że to zaowocuje za... No dobrze, ale ty to przerobiłeś, już wiesz, będziesz miał wiedzę na przyszłość, którą będziesz mógł się podzielić, Tak, co nie ten. dokładnie. No to takie jest powiedzenie, że szef w dziurawych butach chodzi. No niestety. No. Tak nieraz się da, nie? Ale tu jest przyszłość, tu jest nadzieja. Tu jak będą fajnie leciały, no to tak jak mówię, no szukają jedzonka teraz znowu, ale już dzisiaj już dostały dawkę taką, że im musi wystarczyć. Młode karmię, krótko je trzymam, bardzo krótko nawet, żeby nie wybuchło adeno. Raz w tygodniu, co sobotę mam sprzątane w gojemnikach. Bo wiadomo, teraz się młode zaczynają przepierzać. Więc piłka żebyście mieli pewność, to dzisiaj jest piątek. No, czwartek. Piątek? Dzisiaj czwartek? Dziś czwartek, sobota mamy lot. Przepraszam, Czwartek. ja myślałam, że piątek. To Nie, ja czwartek. żyję od rana piątkiem. No dobra, Czwartek, sobota jest sprzątanie. No. Są znaczy w niedzielę zawsze, sobota albo niedziela rano z samego rana, jak wszyscy jeszcze śpią. Bo ja już sprzątam, nie? No tutaj jest, dzwoniłem do kolegi, tu jest gołąbek z Krakowa, z okolic Krakowa. Złapany był u mnie na schodach, ledwo że żył, Który, ale ten już... głowy? To czerwony taki, tak. Ale on wychodzi po prostu z gołębiami są młodymi. No jeszcze nie jest w stanie, żeby odleciał.
Wczoraj go próbowałem wypuścić, ale on jeszcze za słabiuteńki jest, nie? Także mam nadzieję, że doleci do tego hodowcy, bo jak z nim rozmawiałem, to mówi, że ma 6 gołębi na 15, więc mam nadzieję, że on jak dojdzie do siebie, to odleci. No i tak co tutaj więcej. No młode już teraz już nie będą dzisiaj wygonione, bo raczej będzie padało, a ja muszę łapać gołębie na maraton. Więc... No tak, bo dzisiaj jest ostatni maraton. No, Nasz ostatni lot tak, ostatni lot, więc... w tym sezonie. No, a tak jest ogólnie wszystko chyba dobrze. A co im tam dajesz na to adeno? Przeciwko to adenu? i W sensie THK, coś dajesz? I THK, i ja różne rzeczy. I Vermes Extra podaję, i THK, i Forsa. Ja dużo rzeczy mieszam teraz, nie? No młodym to nie przeszkadza. Byle były po prostu, nie wolno przykarmiać ich na moje, o ja tam nie przykarmiam ich, nie przykarmiam ich. Dostają swoją miarkę, także nie są jakieś małe. To nie co, są to normalnie zauważyłeś wzrośnięte. jakieś powiązanie z tym, że jak jedzą dużo i treściwie, to co? To Znaczy na początku dostawały dobre jedzenie, no, jak były odsadzone, to dostawały normalnie tam z grochami. Ale później grochy odłożyłem, jak przyszły takie upały, to podkładałem te grochy, no i jest wszystko dobrze. Ale aczkolwiek nie powiem, bo też wybuchły 2 gołębie czy 3 gołębie złapały adeno. No złapały po prostu. no to jest wirusowe, to więc Tak. się tego nie uniknie. No ale reszta jakoś się tam obroniła. Wiadomo. No to jakie masz nadzieje, wiążesz? Na Już młode loty? obstawiłeś Znaczy, sobie, no bo odstawiłeś tam te gołąbki. No i... No i teraz już masz pewnie swoje typy, To co się powinno pokazać. Znaczy nie, no będą przelotowane wszystkie gołębie. No ja wiem, ale coś typujesz na pewno. No No przecież... zobaczymy jak to poleci. Ja to już dawno na modę, kiedyś leciałem dobrze na modę, a teraz ostatnie lata nie miałbym polecieć. No w tym roku przyłożę się troszeczkę do młodych. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak to będzie leciało. Myślę, że nie będzie źle, no. Co to? Młode loty to jest loteria. Trzeba było je dobrze wytrenować, bo wywozić. No ja mówię, ja może wywiozę z 5, 6, 7 razy może. I z chłopakami jeszcze z działem, który też wywoził, bo tam mamy razem wywozić, tylko pierwszy raz wywiozę sam. No one chociaż załapały, to już mają wracać do domu, nie? No to widać, a tu doleciał Brąbel, dzisiaj tam śpi sobie. Ten co doleciał, to śpi. To jest chyba gomek tego w telewizie czy sala, którego dostałem. No tak, to dzisiaj doleciał. Zaginął, nie wiem, wczoraj go nie było. No ze 2-3 dni temu zaginął gdzieś tam. Walczył w terenie i przyszedł. Okej, no dobrze, no to takie plany. Zobaczymy jak się pokażą nam gołąbki młode. Zaczną się wywózki, to na pewno jakieś parę filmików z wywózek nakręcę. Bo teraz to troszkę nie było czasu. Tymczasem mam nadzieję, że ostatni maraton podniesie twoje ego. Nie, no znaczy, Trochę cię- Wiadomo, jak już się nie idą, to zobaczymy. No, czy nie idą, będą szły. No będą szły. No to może i w końcu teraz mają okazję wykazać się te, które zawsze były widne gdzieś tam na końcu. I niestety te pierwsze czołowe gołąbki odeszły, no to teraz te średniaki mają okazję się pokazać. to one robią tam konkursy, nie? No tak, ale Ale to... tam zostało, ale za mała jest ta drużyna, po prostu nie wymieniają się, żeby jeszcze chociaż z 5, żeby zostały mi te 5-3-letnich gołębi, co wyrzuciłem do rozpłodu, bo przełożyłem, no pewnie by było dobrze, całkiem dobrze, żeby mi pomagały, no ale jak ich nie ma, no to niestety. No ale są gołębi, które też sobie radzą, nie muszą radzić. No jasne, oczywiście. Jest jak jest, nie zawsze jest tak, jakby się chciało. No to pozdrawiamy serdecznie wszystkie hodowczynie, hodowców. Dobry lot. Trzymajcie się i też czasami będziecie musieli podjąć taką decyzję, żeby odstawić czołowe gołębie i linię przedłużać. Bo chyba, że lecicie gniazdówką, to nie macie tego problemu. No, to Pozdrawiamy serdecznie, dobry lot. Dobry lot.